I zapraszam pana profesora Wojciecha Wiślickiego, który opowie o badaniu układów złożonych. Jak państwo mieliście okazję już usłyszeć, niemal wszystkie nasze problemy, którymi się zajmujemy, są niezwykle złożone. No a ten departament, którym kieruje pan profesor Wiślicki, specjalizuje się w badaniu właśnie takich i innych rzeczy. Dzień dobry Państwu. Departament Badań Układów Złożonych, o którym mówię dzisiaj, jest departamentem młodym. On istnieje od 6 lat. To jest departament z dużą infrastrukturą badawczą. Tą infrastrukturą jest mocny komputer. I wokół komputera istnieje tak zwane centrum informatyczne Świerk. To jest poza tą maszyną, to jest zespół ludzi, którzy się nią zajmują. Ten departament to nie jest tylko komputer. To jest również działalność naukowa i wspieranie działalności naukowej w tych aspektach nauki i zastosowań, gdzie użycie komputera jest nieoczywiste, prawda? Gdzie jest trudne, gdzie albo trzeba bardzo dużych mocy obliczeniowych, albo bardzo ciekawych algorytmów. Jeżeli mówimy jeżeli mówimy w tej chwili o tym departamencie młodym właśnie, no to cóż, jego w tej chwili największym sukcesem jest to, że zaistniał i że go mamy, prawda? Jeżeli są jakieś pytania na tym poziomie ogólności, to proszę w tej chwili, a jeżeli nie, to na końcu, a teraz przejdę do bardziej szczegółowych kwestii. Supercomputing w Świerku nie powstał w próżni wraz z tym departamentem. Istnieje bowiem pewna tradycja i ja chwilkę jednak tej tradycji chciałbym poświęcić. W 1973 roku powstało środowiskowe centrum obliczeniowe Cyfronet w dawnym IBJ-cie, który miał bardzo dobrą maszynę, optymalną do badań naukowych i pewnych badań stosowanych, jak na przykład osłony reaktorowe. To był Cyber 73. I on pracował dość długo, bo on pracował przez mniej więcej 15 lat w tym instytucie i pracował dla całego środowiska warszawskiego przynajmniej. W Krakowie była bliźniacza maszyna. W 1991 roku, już po rozbiciu Instytutu, zaistniał w nim ciekawy bardzo komputer, bo to była maszyna wektorowa, czyli maszyna, która przetwarza wiele zbiorów danych przy pomocy jednej instrukcji, prawda, równolegle. Maszyna Convex potem rozbudowano do wersji 3210. Pod koniec lat 90. w Instytucie Energii Atomowej zbudowano klaster na dość szybkiej już sieci ethernetowej łączącej kilka maszyn wewnętrznie. To było też na tamten czas dosyć nowatorskie rozwiązanie. No i wreszcie dochodzimy do tego, co mamy teraz, czyli w połowie lat nastych XXI wieku dzięki funduszom strukturalnym z wkładem krajowym zbudowaliśmy Centrum Informatyczne Świerk oparte na klastrach wielordzeniowych, serwerach dysków i tak dalej. To jest nasz budynek. To jest zdjęcie. Przepraszam. To jest zdjęcie fasady budynku, budynek 88, w którym jest główna serwerownia. Tam jest już dosyć ciasno w tej chwili, więc teraz pracujemy nad zwielokrotnieniem tej powierzchni, więc mamy w nowym budynku powierzchnię jeszcze 2 razy większą. I to jest stary budynek Cyfronetu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ona już będzie oddana do użytku. Teraz, co my robimy? Więc jak powiedziałem na początku, my
tak naprawdę stosujemy komputery i są to zarówno przyciska mnie to, co trzeba ciągle. Są to zarówno jednostki centralne CPU, jak i w tej chwili w coraz większym stopniu karty graficzne. Stosujemy je do rozwiązywania problemów trudnych, albo modelowania układów o bardzo wielu stopniach swobody, tak jak układy termohydrauliczne, na przykład mające wiele zastosowań, w tym również reaktorowych, bądź na przykład do bardzo intensywnego przetwarzania danych zbieranych z wielkich detektorów badawczych, takich jak ulokowane czy to przy akceleratorze LHC w CERN-ie, czy przy europejskim X-FEL-u, czy Super Kamiokande, czy projekty astrofizyczne. No więc teraz chciałbym pewną krótką opowieść Państwu przedstawić. To jest opowieść taka pięciowątkowa. To jest 5 wątków przeplatających się w pewien sposób. No po pierwsze, czym dysponujemy, prawda, czyli hardware. Po drugie, w jaki sposób my wyciągamy interesującą naukę z danych. Po trzecie, jak przetwarzamy te wielkie strumienie bitów z wielkich detektorów. Po czwarte, jak symulujemy złożoność, czyli te układy o naprawdę bardzo wielu stopniach swobody, takie jak płyny chłodzące w reaktorach, czy jak atmosfera, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i tego typu rzeczy. No i wreszcie, jak dbamy o bezpieczeństwo danych i urządzeń, co jest problemem dość trudnym, zwłaszcza przy bardzo rozproszonym przetwarzaniu danych. No więc zaczynając od tego ciała, prawda, czym dysponujemy. To jest maszyna 1,5 petaflopowa mniej więcej. Peta to jest 10 do 15. Bardzo mocny komputer, ale oczywiście są maszyny mocniejsze i nie kładłbym tutaj specjalnego nacisku na te liczby, nie chcę się nimi przerzucać, ale po prostu dla ustalenia uwagi, co mamy. W serwerach dyskowych to jest 26 petabajtów pojemności, w serwerach taśmowych, do których jest pewien powrót obserwowany, to jest około 40. Teraz zrobiliśmy specjalny kanał informatyczny, którego intencją jest umożliwienie centrum zapasowego danych w Świerku dla lasera na swobodnych elektronach X-FEL. Tutaj pokazujemy, którędy on biegnie. Z naszego centrum do Anino, do Instytutu Kardiologii, następnie przez Wisłę do Gniazda Pioniera na Politechnice Warszawskiej, potem siecią szkieletową Pionier przez Poznań do Słubic, gdzie łączy się z niemiecką siecią Deutsche Forschungsnetz i dochodzi do Hamburga i konkretnie potem przez jeszcze lokalne łącze do Dezy, która obsługuje informatycznie właśnie X-FEL. Tak to wygląda. Teraz, żeby nie poświęcać zbyt dużo czasu kwestiom inżynierskim, powiem o pierwszym takim ciekawym zagadnieniu z wątku pierwszego. Mianowicie to jest projekt PET, projekt JPET. J od Jagiellonian, ponieważ tam został wymyślony i zbudowany przez naszych kolegów i przyjaciół. I to jest tomograf w zasadzie, ale urządzenie na tyle ciekawe, że ono umożliwia zarówno obrazowanie medyczne, a więc narzędzie do diagnostyki, jak i badania podstawowe. Badania na przykład nad symetriami dyskretnymi, dzięki temu, że w PET-cie tworzy się pozytronium, czyli nietrwały atom elektron-pozytron. I takie wyniki bardzo ciekawe już w tej chwili mamy. No cóż, obrazowanie medyczne to jest standardowe zastosowanie PET-a. Tutaj mamy, jak on wygląda, to jest beczka. Beczka z plastikowych scentylatorów, na tyle duża, że można wsunąć całego pacjenta i to jest bardzo ważna cecha tego urządzenia. No i cóż, my w naszym centrum zajmujemy się rzeczami związanymi właśnie z computingiem,
i algorytmami, a w szczególności rekonstrukcją sygnałów i obrazów z tego urządzenia. I mamy cały szereg ciekawych prac, w których wykorzystuje się bardzo już wyrafinowaną matematykę, taką jak metodę compress sensing do rzadkich zbiorów danych, jak zaawansowane symulacje detektora i wreszcie rekonstrukcja obrazów, czy to metodą renormalizacji całkowitej wariancji, czy projekcji wstecznej, metoda projekcji wstecznej. Wreszcie zaczęliśmy wykorzystywać metody uczenia maszynowego, w szczególności konwolucyjne sieci neutronowe do klasyfikacji zdarzeń, czyli czyszczenia próbki z tła. Takie właśnie, tutaj oczywiście mogę tylko hasła rzucić, jak metody Deep Insight w sieciach konwolucyjnych, czy oprogramowanie YOLO. To jest bardzo ważny wątek w tej działalności. Tu na przykład mogę Państwu pokazać, jak skuteczne są takie metody uczenia kształtów pewnych struktur w detektorach. To jest zupełnie inny detektor, bo to jest kalorymetr w eksperymencie LHCb, w którym pojawiają się pewne klastry złożone, związane z depozytami energii przez cząstki w tym kalorymetrze. No i symulowane klastry to jest białe. Te klastry są następnie digitalizowane i rekonstruowane przy pomocy pewnych programów i wychwytywane z tego morza danych przez właśnie algorytmy YOLO i czerwone to jest to, co dostajemy z tej procedury. No więc w tym przykładzie na przykład widać, że wszystkie bardzo dobrze są odtworzone. Taka efektywność sięga 99%. Następny przykład, dosyć ciekawy, bo to jest przykład z zupełnie innej parafii. To jest przykład wykorzystania komercyjnego tego urządzenia do renderingu filmów. My to robimy, zaczęliśmy to robić 8 lat temu. Było to wtedy dla nas pewnym zaskoczeniem, że firma Newborn poprosiła nas o udostępnienie dużych mocy obliczeniowych. Temu patronowała ówczesna prezes Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, pani Odorowicz. I renderowano u nas film Warszawa 1935. Pomimo że to jest stara aplikacja, to ja bym Państwu chętnie kawałek pokazał, jeśli Pan by mógł to puścić, bo przede wszystkim dlatego, że to ma bardzo ciekawe i takie konotacje historyczne. Bo to miała być ilustracja. Ten film cały można obejrzeć na YouTubie. Więc ja bym teraz wrócił do tego głównego wątku. I cóż, na przykład w roku 2016 otworzyliśmy specjalny program sponsorski dla polskiej sztuki filmowej. Tutaj było porozumienie, dyrektor NCBJ jest na dolnym zdjęciu tutaj z prawej strony i podpisuje z następną szefową PISF-u to właśnie porozumienie z panią Sroką. I ten program istnieje do dzisiaj, chociaż nie renderujemy zbyt dużo tych filmów, ale od czasu do czasu zdarzają się ciekawe produkcje. Przejdę do następnego punktu, czyli przetwarzanie wielkich zbiorów danych z detektorów. To jest grid, proszę Państwa, computing grid dla LHC. Nie rozwodząc się może nad tym zbyt długo, cóż, grid to jest zbiór połączonych takich węzłów z dużą mocą obliczeniową.
zbudowany hierarchicznie, to znaczy Tier 0 to jest CERN, gdzie dane są produkowane. Wokół tego jest taka warstwa tirów pierwszych, czyli najpotężniejszych ośrodków obliczeniowych, potem jest warstwa tirów drugich. My w tej chwili jesteśmy tirem drugim dla LHCb i CMS-u. Dla LHCb w zasadzie już jesteśmy tirem pierwszym, jeszcze jesteśmy certyfikowani w tej chwili. No cóż, jeśli chodzi o LHCb, to jest praktycznie cały wkład krajowy, pochodzi z tego instytutu i ten nasz sajt się cieszy dużą tutaj, to jest sajt dobrej jakości po prostu, on ma dobre bardzo opinie. Co więcej, nasz administrator koordynuje również operacyjnie wszystkie tiry drugie dla LHCb. Jeżeli już właśnie jesteśmy przy tych wielkich zbiorach danych, no to cóż, LHC to jest ta nasza aplikacja, która od wielu lat jest używana i rozwijana. O Xfelu nieco mówiłem już. W tej chwili istnieje kanał komunikacyjny i istnieje sporo dobrego oprogramowania zrobionego również u nas, na przykład Transfer Agent do zarządzania danymi i ich przesyłania. I to jest infrastruktura gotowa dla użytkowników Fela, prawda? My inwestujemy dalej w maszyny i w cały ten sprzęt obliczeniowy. Z różnych powodów musimy niektórych funduszy używać w taki sposób, że te maszyny stawiamy poza Warszawą, co się wiąże z problemami tak zwanej koperty mazowieckiej, ale nie będę w to może w tej chwili wchodził. W każdym razie ośrodek jest rozbudowywany. I nie będę dalej ciągnął tego wątku, natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o aktywnościach związanych z polskim programem energetyki jądrowej, dlatego że ten program jest tak naprawdę genezą Centrum Informatycznego Świerk. To znaczy na to dostaliśmy początkowo dużą porcję pieniędzy, 100 milionów złotych na przełomie lat 2009-10. I ta działalność jest rozwijana bardzo aktywnie i obejmuje takie rzeczy jak analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w rozmaitych odmianach, analizy środowiskowe i lokalizacyjne dla reaktorów energetycznych, które miejmy nadzieję zostaną na Pomorzu zlokalizowane już fizycznie. Program reaktorów wysokotemperaturowych, czyli HTR-ów. Ten wątek się przewijał przy poprzednich prezentacjach. Zrobiliśmy tak zwaną bazę referencyjną o dużej wierności dla obliczeń cieplnoprzepływowych, przede wszystkim na potrzeby właśnie bezpieczeństwa reaktorowego, o czym jeszcze co za chwilę zilustruję. Analizy bezpieczeństwa przechowalników wypalonego paliwa. No i wreszcie analizy ryzyka, rozmaitego rodzaju raporty bezpieczeństwa i niezawodności dla instalacji energetycznych. Co chciałem Państwu teraz pokazać, to przykład właśnie rozwiązania takiego problemu cieplnoprzepływowego. To jest numeryczne rozwiązanie równań Naviera-Stocksa w postaci zredukowanej. To przed chwilą się ruszało przez krótki czas. Może nawet mógłby Pan jeszcze raz to... O właśnie. Taki krótki film, on pokazuje pole temperatur w takiej uproszczonej geometrii sześciordzeniowej. Tutaj te zagłębienia to są miejsce na pręty paliwowe. I ja to chciałem pokazać z jednego powodu. Otóż zrobienie takiej krótkiej animacji to jest mniej więcej 5 sekund takiej tak zwanej ewolucji bezwymiarowej, czyli zredukowanych zmiennych równań Naviera-Stocksa. I to jest, proszę Państwa, jedna doba obliczeń na 5000 rdzeni.
To pokazuje, jak kosztowne są te obliczenia i dlaczego my robimy bazę referencyjną. No robimy ją po to, żeby potem przy konstrukcji czy analizach bezpieczeństwa reaktorów nie trzeba było za każdym razem powtarzać pełnych symulacji, tylko brać sobie z tej bazy i składać z pewnych klocków, jak gdyby. Tutaj pokażę Państwu drugą aplikację. Trudno, to nie pokażemy. To jest dosyć spektakularne, ponieważ tutaj powinien pojawić się płomień i powinno się rozprzestrzeniać płomień i dym, ale dlaczego się ona nie chodzi, to nie będziemy może tracić czasu. To też jest jedna z takich bardzo komputerożernych i czasochłonnych przykładów obliczeń. Dobrze, więc jeżeli nie, to jeszcze dwa słowa na temat cyberbezpieczeństwa. Otóż to jest może mniej spektakularny, ale to jest bardzo ważny rozdział działalności. I nasza tutaj aktywność się właściwie skupia na dwóch powiedzmy punktach. Po pierwsze bezpieczeństwo informatyczne sieci przemysłowych. Wbrew pozorom i ku mojemu zdziwieniu, jak się zacząłem temu przyglądać, instalacje przemysłowe są od strony informatycznej na ogół dość kiepsko zabezpieczone w porównaniu na przykład z naukowo-badawczymi. Ja nie wiem dokładnie, z czym to się wiąże, ale w każdym razie one są dość podatne na rozmaite ataki hakerskie. No i trzeba pracować nad poprawieniem tego bezpieczeństwa, bo łatwo sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy na przykład przemysłowa sieć przesyłowa energetyczna zostanie w taki sposób zaatakowana. Więc mieliśmy projekt, który zajmował się właśnie analizą dwóch typów takich sieci przemysłowych i zakończył się pewnymi rekomendacjami konkretnymi właśnie dotyczącymi architektury zabezpieczeń. I wreszcie druga rzecz to jest bezpieczeństwo informatyczne gridu, konkretnie właśnie tego gridu WLCG, co jest trudnym problemem z racji na rozmiar i na rozproszenie tego urządzenia. Więc też zostały opracowane pewne zasady bezpieczeństwa i architektura bezpieczeństwa takiego sajtu jak nasz. To ma tutaj głównym problemem jest wyłowienie z powodzi danych nie tylko w lokalnym klastrze, ale w całym tym właśnie systemie, wyłowienie incydentów bezpieczeństwa i szybka reakcja na nie. Także zostały takie rzeczy opracowane i są w tej chwili wdrażane. No i teraz przechodząc do podsumowania, miałbym tutaj parę uwag. Po pierwsze, powtórzę, że to centrum informatyczne to nie są tylko zasoby. Tutaj największym smakiem są algorytmy i ich zastosowania tam, gdzie to jest trudne i potrzebne. Drugi punkt ważny, interdyscyplinarność. Tego typu aktywność właśnie jak tego departamentu nie może i nie powinna w żadnym razie skupiać się na wąskiej tematyce, ponieważ opracowuje pewne ogólniejsze schematy radzenia sobie z problemami. Nowe podejścia, pewną z jednej strony modną, a z drugiej strony na pewno przyszłościową dziedziną jest computing kwantowy. Nie spodziewajmy się, że będą maszyny kwantowe szybko stosowane do jakichkolwiek realnych problemów. Myślę, że to jest perspektywa 10 lat. Natomiast z całą pewnością trzeba te problemy rozumieć i tworzyć już odpowiednie algorytmy i symulować to zachowanie i to robimy. Tematyka rozwijająca się niezwykle burzliwa to są metody sztucznej inteligencji. Bardzo szerokie pole zastosowań, właściwie przez wszystkie układy o wielu stopniach swobody. Kierunkami strategicznymi departamentu są
ciągle i w oczywisty sposób to jest polski program energetyki jądrowej. W jakimkolwiek, bo on nie był stadium, czy w takim jak planowano to 7 lat temu, czy nie, w tej chwili raczej wysokotemperaturowe reaktory wydają się być taką bliższą przyszłością, realniejszą i nauka w tych na przykład dziedzinach, które wymieniłem i wielu innych. Dwa problemy, które są bardzo ściśle związane z tego typu działalnością po pierwsze potrzeba ciągłego unowocześniania sprzętu. Sprzęt informatyczny degraduje się bardzo szybko. To jest kwestia 2-3 lat, jak nowo instalowane maszyny przestają być nowoczesne. A kosztuje to dużo, więc ciągłość finansowania, rzecz ważna. No i wreszcie cyrkulacja pokoleń, to znaczy dbałość o to, żeby się kadra nie starzała, co nie najgorzej udaje się robić. My mamy w tym departamencie kilkunastu doktorantów z projektu HTR, z projektów CERAT, no i ze szkoły doktorskiej NCBJ. No i to właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.